Jak do Zakopanego się jedzie godzinę dłużej niż zwykle, no to wręcz ludzie by żywność z helikoptera chcieli, żeby zrzucać. Ciepła, które w 98% pochodzi ze źródła odnawialnego. Na jeden przycisk będziemy mieli w danym momencie odczyt z wszystkich urządzeń pomiarowych, liczników ciepła. Tego na pewno nie wiecie o Zakopanem. Polskie Ateny oraz technologia, która zmienia podejście do zarządzania miastami. Zakopane. Miasto, w którym mieszka obecnie ponad 24 tysiące mieszkańców. Budżet Zakopanego to ponad 300 milionów złotych. Prawa miejskie uzyskuje w roku 1933, aczkolwiek historia jest ciekawa i na pewno niepowtarzalna. Pierwsze wzmianki początek wieku XVII. Miasto, które nabywa szczególnego swojego prawa, kiedy staje się uzdrowiskiem. Nie sposób nie wspomnieć o Zamojskim, czyli hrabia, który zapoczątkował i położył podwaliny pod Narodowy Park Tatrzański. Najważniejsze osoby, które możemy znaleźć w historii Zakopanego, to m.in. dr Tytus Chałubiński, popularyzator, miłośnik Zakopanego, czy też Stanisław Witkiewicz, który stworzył swój unikalny styl architektoniczny. Niesamowite miejsce, które było nazywane Atenami Polski. Przez kilkanaście dni było Rzeczpospolitą Zakopiańską, która miała swojego dyktatora, prezydenta, którym był Stefan Żeromski. Miasto odwiedzane przez elity kulturalne i polityczne naszego kraju. To tu bardzo często formułowały się kluczowe dzieła polskiej literatury, malarstwa, ale przede wszystkim miasto ukochane przez Polaków. Zakopane dzisiaj. Jedno z najpopularniejszych, ale może najpopularniejsze miejsce turystyczne w Polsce. Kilka milionów ludzi, którzy co roku odwiedzają Podhale, w tym Zakopane. Miasto, które walczy z reklamozą. Stąd też niedawno podjęta po kilkunastu latach uchwała dotycząca krajobrazu, przestrzeni w mieście Zakopane. Z drugiej strony bardzo aktywnie również wdraża narzędzia cyfrowe, na przykład karta turysty, czyli narzędzie cyfrowe, które służy do przekonania turystów do tego, ażeby mieszkać w legalnych, zgłoszonych miejscach, odprowadzać opłatę miejscową, w tym również otrzymywać zniżki. Bardzo fajne narzędzie, polecam Wam w ogóle. Aplikacja pojawiła się całkiem niedawno. Co więcej, innowacje, geotermia, którą śmiało możemy nazwać perłą w koronie naszego kraju, internet rzeczy, czyli to wszystko, co wiąże się z nowoczesnym światem technologii. Witam, panie burmistrzu. Kłaniam się. Pierwsze pytanie, które zawsze zadaję wszystkim włodarzom w samorządach polskim. Jakie jest Zakopane? Jakie to miasto? Najlepsze. Zakopane to miasto turystyczne, miasto słynne w zasadzie na całą Europę, a powoli na świat. Miasto ciekawe również do życia, z uwagi na to, że większość mieszkańców u nas żyje z tego ruchu turystycznego, to jesteśmy jak gdyby z tym zasymilowani całkowicie, natomiast i żyjemy tą turystyką tutaj wszyscy, natomiast myślę, że co jest też warte zauważenia w Zakopanem, to ta autentyczność, nasza tradycyjność, nasz folklor, nasze przywiązanie do tradycji, do rzemiosła, do rękodzieła, no do szeroko rozumianego folkloru. No bo Zakopane to trochę takie miasto kontrastów. Dla turysty, którzy cały czas narzekają, korki. Dla mieszkańca, turyści. A jak to zderzenie wygląda w takim kotle, rzekłbym? Kilka milionów osób jednak odwiedza to Zakopane. No, my żyjemy ogólnie w takim świecie, że wszyscy na wszystko narzekają przy takim dobrobycie, więc chyba jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Natomiast Zakopane jest medialne, więc ja nigdy nie słyszałem w mediach, żeby były korki na Helu czy korki w innej miejscowości turystycznej, a jak do Zakopanego się jedzie godzinę dłużej niż zwykle, no to
wręcz ludzie by żywność z helikoptera chcieli, żeby zrzucać, bo taki kryzys. Natomiast no, jest to, że tak powiem, coś, do czego się już przyzwyczailiśmy i każdego roku mamy ten ruch turystyczny i faktycznie tworzą się jakieś korki, no bo to jest nieuniknione przy tak dużym ruchu turystycznym w takim małym miasteczku. Natomiast ja bym też tutaj nie demonizował, bo nie ma aż takiej tragedii. Mamy świetne połączenia kolejowe. Pendolino 2 razy dziennie w zasadzie do Zakopanego wjeżdża i w ciągu kilku godzin można dostać się do Warszawy czy nad morze. Mamy dwupasmówkę do Nowego Targu, więc ta dostępność samochodowa jest również niezła. Rozwijamy komunikację miejską, no staramy się tym korkom jak najbardziej zapobiegać, no ale oczywiście przy tak małym miasteczku i tak intensywnym ruchu turystycznym, bo Zakopane odwiedza myślę, że około 5-6 milionów ludzi rocznie. Jest to nieuniknione, żeby jakieś niedogodności związane z turystyką były. Co ciekawe, nie jest to taki case jak w innych miastach turystycznych na świecie, nie wiem, Barcelona, Wenecja, gdzie ludzie są przebodźcowani tym turyzmem i mają go dość. U nas jest nieco inaczej. U nas 90% mieszkańców żyje z turystyki. Większość ma w swoich domach pokoje gościnne, pensjonaty, jakieś małe biznesy, restauracje i po prostu no, są przyzwyczajeni do tego ruchu turystycznego i no, żyjemy razem z turystami i to też jest, myślę, że dosyć unikatowe w skali całej Europy. Zakopane zna każdy, ale uważam, że nie każdy wie o tym, że to jest miasto również, które dba o innowacyjność. Wasze karty, jak to wygląda z punktu widzenia mieszkańców oraz turystów? No mamy tak naprawdę dwie funkcjonujące karty. Pierwsza to jest karta mieszkańca, która już funkcjonuje od kilku lat i uważam to projekt o ogromnym sukcesie. Zresztą wiele samorządów czerpie z nas inspiracje i wprowadza u siebie podobne rozwiązania. Nasza karta mieszkańca przy 25 000 mieszkańców została wydana w ilości 14 000 egzemplarzy, czyli 14 000 mieszkańców korzysta regularnie z karty mieszkańca, co uważam za ogromny sukces. Bardzo fajne narzędzie, mieszkańcy mogą skorzystać ze zniżek u lokalnych przedsiębiorców. Natomiast przede wszystkim też mieszkańcy mają parkowanie za pół ceny, 2 godziny darmowego parkowania na terenie miasta. Można sobie po prostu wybrać miejsce. Mamy specjalnie wyrysowane koperty pomarańczowe, które są tylko przeznaczone dla mieszkańców. Drugim produktem, który jest stosunkowo nowy, bo wprowadziliśmy go w zasadzie miesiąc temu, uważam, że zaczyna bardzo dobrze funkcjonować, to karta turysty. Karta turysty na dzień dzisiejszy jest oparta na opłacie miejscowej. Ta opłata miejscowa jest w Polsce niestety, ale nieucywilizowana. My mamy opłatę rzędu 50 eurocentów, bo to jest dokładnie 2 zł za osobę za dobę. W sąsiadującym partnerskim naszym zresztą Popradzie, po drugiej stronie gór taka opłata wynosi 2,5 euro, a na przykład w Mediolanie 10 euro za osobę za dobę i nikogo nie dziwi. U nas te 50 eurocentów jest w zasadzie nie do przejścia, ciągle kontrowersyjne, ciągle słyszę jakieś problemy z tym związane i tu ja apeluję do rządzących, żeby to w końcu ucywilizować. Wiem, że prace są prowadzone w parlamencie w temacie opłaty turystycznej i nareszcie, bo to nie tylko Zakopane, ale wszystkie gminy na to czekają. Ale wracając do samej karty turysty, projekt stosunkowo nowy. Na dzień dzisiejszy działa to w ten sposób, że przedsiębiorca generuje kod, turysta ściąga sobie aplikację i ma aktywną kartę turysty na tyle dni, na ile uiścił opłatę miejscową w tym wypadku. No i może korzystać z partnerów. Docelowo chcielibyśmy to rozwinąć, ale żeby to dobrze rozwinąć, no to potrzebne są budżety i nie ukrywam, że dobrze by było, żeby jednak właśnie tą kartę zsynchronizować z tą opłatą turystyczną. Panie burmistrzu, czy Zakopane możemy uważać jako miasto inteligentne, smartne? Ja uważam, że Zakopane zaczyna być bardzo smart. Mamy system pomiaru czystości powietrza w wielu miejscach w Zakopanem w postaci słupków, w postaci automatycznej aktualizacji strony internetowej w tym zakresie. Mamy informacje na bieżąco podawane o ilości miejsc na parkingach. Wszystkie parkingi są mierzone cyfrowo dzięki kamerom i sprawdzane są ilości samochodów, więc każdy turysta ma dostęp do informacji, który parking aktualnie ma miejsca. Nasze autobusy są już też zsynchronizowane z systemem
GPS, który pokazuje dokładnie na przystankach, na tablicach co do minuty, kiedy będzie przyjazd, kiedy będzie odjazd. Teraz będziemy wchodzić już też do Google'a, więc w końcu będziemy mieli synchronizowany ten nasz rozkład co do minuty w czasie rzeczywistym z aplikacją Google. Wiele aplikacji, z których mogą korzystać mieszkańcy się pojawia też. Mamy aplikacje chociażby do śmieci. Chcielibyśmy stworzyć aplikację tak, aby mógł każdy sobie zobaczyć, czy ma zapłacony podatek od nieruchomości, czy też inne daniny, które pobiera Urząd Miasta. Także myślę, że Zakopane jest bardzo smart na to, że jest tak małym miasteczkiem, bo trzeba pamiętać, że my jesteśmy tylko miasteczkiem, które ma 25 000 mieszkańców na stałe, więc no nie jest to Warszawa, nie są to wielkie miliardowe budżety. Mamy małe miasteczko, ograniczoną ilość mieszkańców i swój mały budżet, ale mimo tego no, staramy się dorównywać tą jakością tych usług cyfrowych do dużych miast i cały czas pracujemy nad tym, żeby coraz więcej usług cyfrowych było dostępnych, żeby coraz łatwiej z poziomu smartfona można było funkcjonować jako mieszkaniec. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Bardzo dziękuję. Geotermia podhalańska. Kilka słów w ogóle o skali oraz o roli tego typu zakładu na Podhalu. Geotermia podhalańska. No, spółka ma 30 lat i przez te 30 lat możemy pochwalić się rozbudowaną siecią, która dystrybuuje ciepło, które pochodzi stąd, tu z Bańskiej, które wydobywamy za pomocą 3 odwiertów geotermalnych głębokości około 3,5 tysiąca metrów, czy 3,5 kilometra. I wówczas geotermia podhalańska to woda, którą tutaj wyciągamy, pompujemy za pomocą systemu wymienników, które widzimy tutaj za naszymi plecami. Woda ta systemem sieci ciepłowniczej długości 125-126 km jest dystrybuowana do Zakopanego i po drodze zasila 3 gminy sąsiednie, czyli gminę Szaflary, gminę Poronin, gminę Biały Dunajec. Geotermia to dzisiaj jest 2000 przeszło odbiorców, gigantyczna sprzedaż ciepła, ale warunek jeden. Ciepła, które w 98% pochodzi ze źródła odnawialnego, czyli ciepła nie jest to ciepło wykorzystane ze spalania biomasy czy paliw kopanych. Jest to wszystko za pomocą tych wymienników w 98% z ciepło pozyskane z ziemi. Pomyślmy sobie, że 30 lat temu mamy lata 90. i ktoś wówczas wchodzi, moi poprzednicy, faktycznie pionierzy czy wizjonerzy można powiedzieć, rozpoczynają, wierzą w to, iż można wykorzystać ciepło zmagazynowane w głębi ziemi i porywają się na karkołomny pomysł przekonania mieszkańców Podhala, a to nie było to na początku na pewno proste, i zastąpienia przyzwyczajeń czymś, co jest nowe, czego nikt nie zna, więc jak najbardziej tutaj ta innowacyjność na każdym kroku jest. Rozbudowa sieci przez 30 lat, czyli wejście systemów informatycznych, rozbudowa o przesył danych, o internet, o telemetrię, to wszystko powodowało, że non-stop nie pozostajemy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tylko uczymy się i cały czas nowe nowinki technologiczne staramy się wprowadzać. No, ostatnio nawet dla monitorowania sieci zakup drona, który już jest statkiem powietrznym z kamerą termowizyjną do lepszego szukania awarii czy potencjalnych jakichś uszkodzeń rurociągów z powietrza. A propos internetu rzeczy, byliście pierwsi w Polsce, rok 2018, wdrażaliście system unikalny, pierwszy tego typu system w Polsce, wspólnie z firmą Abaro, aczkolwiek patrząc na efektywność, na efekty, jak to wpłynęło w ogóle na organizację, jak to teraz wpływa na całą organizację geotermii podhalańskiej? No dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby funkcjonowała geotermia bez telemetrii, bez Abaro i bez takim zarządzaniem systemem, siecią, układami węzłów, wymienników, bez zarządzania globalnego z wykorzystaniem tego produktu. No, cały system, który mamy, bloki wymienników starych i nowych, system pompowni, system stabilizacji ciśnień, to wszystko reguluje tym faktycznie, zarządza tym układem całym systemy teleinformatyczne i bez nowoczesnego przesyłu danych, szybkości nie ma możliwości, żeby to się nam udało zrobić. Technologia NB-IoT, Narrowband Internet of Things. Technologia łączności stworzona do obsługi dużej ilości urządzeń internetu rzeczy. W przypadku NB-IoT w naszym kraju pierwszym operatorem, który wdrożył tą technologię komercyjnie, był T-Mobile. Wykorzystuje on pasmo 800 MHz. Sama natomiast NB-IoT jako technologia łączności korzysta z pasma 200
kHz o przepływności około 250 kilobitów na sekundę. Jest utrzymywana i rozwijana przez operatorów telekomunikacyjnych, ponieważ zawiera się ona w paśmie licencjonowanym, płatnym, czyli gwarantuje ona zarówno bezpieczeństwo, jak i gwarantuje ona również dostępność dla klientów operatorów telekomunikacyjnych. Dociera ona dużo dalej niż inne technologie. Jest pasmem technologią, która jest wytwarzana, dedykowana przede wszystkim do obsługi sensorów, mierników ze względu na swoje właściwości. Nie jest natomiast technologią, która została stworzona do tego, ażeby obsługiwać urządzenia internetu rzeczy, które się bardzo szybko przemieszczają. Sama technologia wykorzystuje dwa kluczowe mechanizmy. Pierwszy, czyli PSM, Power Saving Mode, w którym urządzenie przechodzi w bardzo głęboki sen i może być nieosiągalny przez większość czasu. Wygląda to w ten sposób, że licznik nadaje informacje raz na dobę, a cały pozostały czas po prostu pozostaje w uśpieniu. Druga funkcja, która występuje w tych technologii, to EDRX, czyli Extended Discontinuous Reception. Urządzenie takie okresowo nasłuchuje sieci, ale nie tak samo często, jak robi to na przykład telefon komórkowy, który pozostaje z siecią telekomunikacyjną w kontakcie przez cały czas. Te dwa parametry mają ogromne znaczenie na efektywność oraz żywotność baterii. Baterie takie działające w tej technologii potrafią działać do 15 lat bez wymiany, czy też bez naprawy. Nie można jej na przykład wykorzystywać do tego, ażeby korzystać z dzwonienia, czyli nie przenosi, mówiąc językiem telekomunikacji, voice'u. Geotermia Podhalańska była pierwszą firmą, która komercyjnie wdrożyła NB-IoT w Polsce. Technologia ta została dostarczona przez operatora telekomunikacyjnego T-Mobile i obecnie działa na ponad 11 tysiącach stacji bazowych. Technologia ta wykorzystywana jest przez różnego typu sensory, mierniki, na przykład te nakładki do odczytu wody, opomiarowanie temperatury, wilgotności, sterowanie, przesterowywanie, szereg różnych elementów, które mają wpływ na efektywność i mądre zarządzanie infrastrukturą również w miastach polskich Smart City. Witam Panie Mirosławie. Dzień dobry. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy w węzle cieplnym w Zakopanem, w budynku wielorodzinnym. Z punktu widzenia internetu rzeczy, NB-IoT, wdrożyliście ten projekt jako pierwsi. Jesteście pierwszym oficjalnym klientem w Polsce NB-IoT, łączności internetu rzeczy. Dlaczego i kiedy? Chcieliśmy po prostu wdrożyć system, który na jeden przycisk będziemy mieli w danym momencie odczyt z wszystkich urządzeń pomiarowych, liczników ciepła, żeby móc sobie bilansować, no i też, żeby faktury były też rzeczywiste, za rzeczywiste zużycie w danym okresie, czyli miesiącu. Rozumiem. Panie Mirku, a ile macie w ogóle urządzeń i jakie macie urządzenia? Do czego je wykorzystujecie? Bo jest ich teraz chyba ponad 2000 z tego co pamiętam. Mamy 2200 urządzeń działających, w tym 2100 modułów w licznikach ciepła do odczytu liczników tylko oraz 100 urządzeń telemetrycznych, którymi odczytujemy liczniki też, ale mamy też możliwość śledzić parametry sieci ciepłowniczej oraz regulować węzły cieplne zdalnie bez przyjeżdżania na miejsce i też robić diagnostykę bez wychodzenia z biura w tych miejscach. Wyjeżdżamy z Zakopanego w korku. Zresztą tak samo jak przyjechaliśmy, aczkolwiek jak widzicie po mojej twarzy mamy ogromną radość oraz niesamowicie jesteśmy naładowani energią, która płynie z tej stolicy polskich Tatr. Przedmiotem naszego odcinka była Geotermia Podhalańska, największy wzorowy przykład, jak wdrażać innowacje w polskim ciepłownictwie. Nie tylko chodzi o infrastrukturę, nie tylko chodzi o podejście do innowacji, a nie o DNA. To jest świetny przykład, jak zarządzać mądrze infrastrukturą i korzystać z prawdziwych, odnawialnych źródeł energii. Internet rzeczy oraz NB-IoT stoi za jednym z głównych elementów efektywnego zarządzania całą infrastrukturą. Ponad 2000 urządzeń, które zarządzane jest praktycznie z jakością około 99%. Zarząd, pracownicy, menadżerowie niesamowicie chwalą sobie sam system oraz ten nowoczesny sposób łączności dedykowany dla internetu rzeczy. Dołączajcie do naszej podróży. Czekam na Wasze lajki, komentarze i opinie. Ja wierzę w to, że ten sposób komunikacji, przekazywania Wam wiedzy o technologiach
w samorządach ma głęboki sens. Jest to dla Was, mieszkańców oraz dla włodarzy, ponieważ liczy się w tym wszystkim tak naprawdę to, co potem pojawia się w Waszych miastach i jest przedmiotem Waszej dumy, satysfakcji, a dla mieszkańców po prostu oszczędności. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!